Ulica Płatnicza położona jest na warszawskich Bielanach i zaczyna się tuż przy wyjściu ze stacji metra Stare Bielany. Po przejściu ruchliwej ulicy Kasprowicza wchodzimy do małego miasteczka. To miasteczko składa się z bruku, urokliwych domów bliźniaczych oraz latarni gazowych. Od wielu lat ulica Płatnicza i jej otoczenie uznawana jest za jedno z najpiękniejszych miejsc w Warszawie. A jest to ciekawe miejsce z ciekawą historią. Jeszcze 100 lat temu znajdowały się tu pola będące pozostałością po carskim poligonie. Teren postanowili zagospodarować robotnicy związani z organizacjami chrześcijańskiej demokracji. To oni na czele z posłem i działaczem Pawłem Romockim zapoczątkowali budowę osiedla bliźniaczych domów, tworząc spółdzielnię Zdobycz Robotnicza. Część prac budowlanych wykonywali sami spółdzielcy, co pozwoliło na znaczące zmniejszenie kosztów. Wkrótce jednak spółdzielnia zbankrutowała, a do domów wprowadzili się zamożni mieszkańcy. To właśnie wtedy powstała ulica Płatnicza, jednak nosiła wówczas nazwę Chełmżyńskiej. Zabudowa osiedla ucierpiała w czasie wojny w niewielkim stopniu, to też większość domów zachowała swój pierwotny wygląd z lat 30. Charakterystycznym elementem ulicy Płatniczej jest obecność latarni gazowych, które zostały zainstalowane w 1936 roku. Lampy przeniesiono z centrum, gdzie instalowano latarnie elektryczne. Niegdyś każdego wieczoru ulicą szedł latarnik, który ręcznie odpalał lampy. Dziś jednak latarnie są zapalane automatycznie dzięki fotokomórkom. Latarnie gazowe na Płatniczej są unikatem na skalę Warszawy, a nawet kraju. Ulica Płatnicza to nie tylko latarnie i budynki, to ludzie, którzy w tych domach mieszkali. Chyba najsłynniejszą mieszkanką tej ulicy była Kora Jackowska, wokalistka Manamu, która mieszkała tu przez kilkanaście lat. Dziś na bramie posesji wisi jej portret, zaś na ścianie budynku umieszczono neon z cytatem z jednej z jej piosenek. Przez wiele lat mieszkała tu również aktorka Krystyna Sienkiewicz. Obie mieszkanki ulicy Płatniczej upamiętniono muralami znajdującymi się na ścianie okolicznego bloku, które odsłonięto w 2021 roku. Na Płatniczej żył także historyk i warszawianista Jarosław Zieliński. Na płocie posesji, przy której mieszkał, zamieszczono tablicę pamiątkową oraz archiwalne fotografie ulicy oraz Bielan. Tuż obok Płatniczej znajduje się kościół świętego Zygmunta wraz z wysoką dzwonnicą, która dominuje nad okolicą. Przy jednej z posesji znajduje się figura Matki Boskiej, postawiona prawdopodobnie w latach 30. Przy skrzyżowaniu Płatniczej z ulicą Żeromskiego znajduje się kapliczka z figurą Chrystusa. Oba obiekty są zachowane w stanie oryginalnym i dodają charakteru. Niestety, nie wszystkie budynki zachowały się do dzisiejszych czasów. Część z nich zniszczono w czasie działań wojennych, część zaś w czasach PRL-u. Niektórzy właściciele wybudowali nowe domy stylistycznie nawiązujące do tych oryginalnych, ale nie wszyscy. W czasach Polski Ludowej wzniesiono w okolicy znacznie wyższe bloki mieszkalne, które zaburzyły spójny krajobraz osiedla. Dziś ulica Płatnicza wraz z przecinającym ją Placem Konfederacji jest dość popularnym miejscem. W ostatnich latach otwarto kilka restauracji oraz kawiarni, do których potrafią się tworzyć kolejki. Cała Płatnicza, jak i jej najbliższe otoczenie, tworzą niepowtarzalny, małomiasteczkowy klimat, który w dzisiejszej Warszawie trudno znaleźć. Warto w wolnej chwili odwiedzić tę okolicę, szczególnie, że dojazd metrem jest bardzo łatwy.